Witam wszystkich na kolejnym czytaniu. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie na niepewne związki. Będzie to rozkład, w którym dowiemy się, co Was wzmacnia, co osłabia, a co być może robicie źle. Gdzie w tej chwili, w jakim punkcie znajduje się Wasza relacja. Zrobimy podział na dwie grupy. Pierwsza i druga grupa. Wybierzcie sobie jedną grupę. Pierwsza i druga grupa. I dołożymy tu jeszcze karty anielskie, romantyczne, wyrocznia romantyczna dla Was. Jedną kartę i drugą. Pierwsza grupa i zaczynamy od grupy numer 1. Mamy szóstkę monet jako podstawę. Co Was wzmacnia w tej relacji? Mamy królową mieczy. Co Was może osłabiać? Siódemka buław. Co w takim razie robicie źle? Ósemka mieczy. Co robicie dobrze? Karta śmierć. I gdzie jesteście teraz? Siódemka mieczy. Ok. Podstawa cesarz. Pokazuje się tutaj, że w tej grupie mogą być osoby, które mają do czynienia z mężczyzną lub z osobą, która chce rządzić w związku, w relacji, która ma własne zdanie na każdy temat, ma dużą charyzmę i dużą siłę przebicia. Widać, że ta osoba wie, do czego dąży, wie, do czego zmierza, lubi, kiedy inne osoby są jej podporządkowane. Jednocześnie pokazuje się, że może ta osoba zmuszać do posłuszeństwa, uzależnia też często od siebie inne od osoby. Możliwe więc, że czujecie się w jakiś sposób podporządkowane tej osobie, zależne też od tej osoby. Może być sytuacja, że wchodzą tu w grę nie tylko uczucia do tej osoby, ale mogą wchodzić też kwestie finansowe i materialne. Może ta osoba zarządza sprawami finansowymi w Waszej relacji, może też decyduje o wszelkich wydatkach związanych z prowadzeniem domu, zarządza majątkiem Waszej relacji. Tu głównie pokazuje się aspekt zależności i warto byłoby się zastanowić w tym momencie, jaką rolę chcielibyście pełnić w tym związku, bo
albo możecie czuć się niewygodnie w roli podporządkowanej, albo dobrowolnie się na taką rolę godzić. Wtedy należałoby zaakceptować te reguły, które wyznacza druga strona. Wy natomiast pokazujecie się w karcie szóstki monet, a więc osoby, która jest bardzo hojna, która chętnie dzieli się z drugim człowiekiem tym, co posiada najlepszego w sobie, która chętnie współpracuje z drugim człowiekiem, która jest nastawiona też na potrzeby swojego partnera. Tu widać, że pod tym względem macie ogromną przewagę. Pomimo, że pokazuje się tutaj, że ewentualnie wasz partner jest jakimś autorytetem, ma jakąś władzę w tym związku. Natomiast wy jesteście tą osobą, która obdarowuje innych, chętnie pomaga, chętnie stara się też zrozumieć i być wyrozumiałym. Co was wzmacnia w tej relacji? Pokazuje się królowa mieczy, a więc tu mocna obrona swojego zdania i swojej pozycji, swojej roli w tym związku. To daje wam siłę do działania, do przeciwstawiania się też. Wy ustalacie granice, wokół jakich ma działać ta relacja. Macie swoją prawdę, tworzycie też pewien dystans i nie pozwalacie się przez innych ranić. Tu pokazuje się również, że z waszym zdaniem należy się w tej relacji liczyć. Natomiast co może osłabiać tą relację? Tu może być nadmierna nieprzystępność. Obie te karty mówią właśnie o tym, że możecie być bardzo asertywni, bardzo nieprzejednani w tej relacji, że mocno bronicie swojego terytorium, mocno bronicie swojego zdania, trzymacie się zasad, które sami ustalacie, więc możliwe, że na tym tle może dochodzić do jakichś kłótni lub sprzeczek w związku, ponieważ obie strony są bardzo silnymi osobowościami, które mocno stoją na ziemi, wiedzą, czego chcą i wiedzą, do czego dążą, kierują się również logiką w działaniu, a mniej dopuszczają do siebie emocje. Tu pokazuje się, że być może większa uległość w stosunku do partnera polepszyłaby w jakiś sposób tą relację, bo w tej chwili pokazujecie się wy jako ktoś, kto nie jest skory do ustępstw i nie idzie na żadne porozumienia z partnerem. To może osłabiać tą relację. Co robicie również źle? Pokazuje się tu ósemka mieczy.
To może być zamykanie się na komunikację, kiedy niewyjaśnianie też wszelkich wątpliwości, wszelkich spraw na bieżąco, nie mówienie wprost, o co tak naprawdę Wam chodzi, ukrywanie pewnych rzeczy, które mogą Wam przeszkadzać w relacji lub są niewygodne w jakiś sposób. I tu pokazuje się, że jest przez to utrudniona komunikacja, porozumienie się z partnerem. Być może sami wikłacie się w takie poczucie, że i tak nie da się tutaj wiele zdziałać, wiele zrobić w tej relacji albo w kontaktach, w porozumieniu się z partnerem i być może zadręczacie się tymi myślami, nie mówiąc wprost, o co Wam chodzi. Co robicie natomiast dobrze? Karta śmierci mówi o tym, że staracie się zamykać stare sprawy, które Wam już nie służą, a więc nie rozpamiętujecie, nie wypominacie jakichś zdarzeń, które mogłyby dotknąć partnera. Jesteście skłonni do tego, żeby dokonywać stale zmian w swoim życiu, w swojej relacji. Jesteście otwarci na to, żeby zaczynać od nowa, zapominając o tym, co przynosiła przeszłość, tak? Nie rozpamiętujecie tych bolących jakichś przeżyć, trudnych przeżyć. Łatwiej Wam jest zrozumieć, co było wynikiem jakichś sytuacji przeszłych i wychodzicie naprzeciw temu, żeby próbować stale na nowo. Gdzie teraz jesteście? Tu mamy kartę siódemki mieczy. Ona może mówić o tym, że w jakiś sposób nie jesteście do końca szczerzy wobec swojego partnera. Może robicie jakieś działania, o których ta osoba nie wie. Może jest tu jakaś nieszczerość w tej chwili w związku, może też jakaś manipulacja, albo oznacza taką grę pozorów, uchylanie się od odpowiedzialności, albo słowa, które niewiele znaczą. To może być na ten moment między Wami taka sytuacja. Niekiedy może być tak, że sami siebie oszukujecie, czujecie się zakłopotani, jeżeli partner źle interpretuje Wasze takie zmienne deklaracje. Ale jakby na ten moment stosujecie te różne gierki, różne podejścia, żeby tak naprawdę nie pokazać do końca całej prawdy tego, co naprawdę myślicie. I karta z dopowiedzenia to karta ślub, która mówi, że te sytuacje, o których tutaj mówiliśmy, dotyczą
przeważnie małżeństwa lub relacji właśnie partnerskich, które już jakiś czas funkcjonują. I dla niektórych może być potwierdzeniem tego, żeby nie martwić się co do dalszej drogi waszego życia, że uda się przejść to życie bez większych zmartwień, że możliwe, iż wy jako partnerzy spotkaliście się na swojej drodze nie bez powodu i jednocześnie możesz liczyć na to, że twoje uczucia są zauważane przez partnera. Karta mówiąca też o tym, żeby dogłębniej przyjrzeć się swoim obecnym i ewentualnie przeszłym jakimś związkach i postarać się je uzdrowić w jakiś sposób. Być może nadszedł czas na to, żeby zwrócić się o pomoc do kogoś, kto pomoże wam obojgu ustalić, co czujecie lub jakie podjąć dalsze kroki, albo będzie dla was jakimś wsparciem po to, by na nowo móc się zaangażować w tą relację, dojść do zrozumienia, do poznania też, zrozumienia tego, co doświadczenia, które przechodzicie w tej relacji, i po to, żeby odnowić gotowość swojego serca do miłości. To tyle, jeśli chodzi o grupę numer 1. Jeżeli podobało wam się to czytanie, to poproszę o łapki w górę, o komentarze. Dajcie znać, czy takie czytania wam odpowiadają. Przechodzimy teraz do grupy numer 2 i mamy kartę Zasługujesz na miłość i waszą kartę maga. Do karty wyroczni zaraz wrócimy. Co was wzmacnia w tej relacji? Mamy 10 monet. Co natomiast was osłabia? Pazia, giermka monet. Co robicie źle? Mamy kartę świata. A co robicie dobrze? Mamy 2 kielichów. I gdzie jesteście teraz w tej relacji? I mamy kartę eremity. A na spodzie mamy kartę 10 kielichów. Karta może mówić o tym, że wasz związek jest bardzo udany. Pokazuje się tu szczęśliwa rodzina. Panuje w niej pełne zrozumienie. Jest tutaj bardzo duże zaufanie, wspieranie się wzajemne, również pełna równowaga, dużo miłych słów, miłych zdarzeń między wami, sporo czułości. Być może też są w tym związku dzieci. Wy w tej chwili czujecie się tak jak ten mag na karcie, czyli w pełni spełnieni w tej relacji, w której obecnie jesteście.
Tu możecie się w tej relacji rozwijać, możecie być w pełni sobą, pokazać całą swoją kreatywność, zaangażowanie w tą relację. Tu widać, że jest wspólne dążenie do celu, zachęta też do tego, żeby wspólnie z partnerem coś tworzyć, takiego przyszłościowego, iść w tym samym kierunku. Tu macie bardzo duże plany związane z tą relacją. Pokładacie duże też nadzieje, macie spore oczekiwania wobec tej relacji i wyciągacie z niej to, co jest dla Was najlepsze. Tu możemy mówić, że chcecie stworzyć taki prawdziwy, solidny, stabilny dom, oparty na rzetelnych podstawach, taki, który przetrwa wszystko. Tu jest pokazana też duża fascynacja między Wami, także silny związek seksualny. Wskazuje również na to, że być może wspólnie pracujecie ze swoim partnerem na rzecz tej rodziny, tego związku. Macie wspólne zapatrywania też co do przyszłości tej relacji. Co Was wzmacnia? Mamy 10 monet. Pokazuje się więc, że tak jak mówiłam, są tu wspólne plany budowania stabilnego i bezpiecznego domu, bezpiecznej rodziny. Zależy Wam na stabilizacji. Być może jesteście w trakcie budowy domu, zakupu mieszkania, ziemi, nieruchomości. Może macie plany co do zakupu jakiegoś mienia wspólnie. Tu jest pokazana budowa takiego rodzinnego gniazda, stworzenie rodziny, pielęgnacja też tej rodziny. Cały czas poszukiwanie drogi do tego, żeby mieć to poczucie bezpieczeństwa, żeby mieć schronienie, miejsce, w którym będziecie dobrze się czuli. I działania cały czas ukierunkowane na to też, żeby się wzbogacić i zachować równocześnie tą więź z rodziną, z drugim człowiekiem. Natomiast co może Was osłabiać? Mamy tu giermka monet. Mogą być tutaj pokazane takie poddawanie się być może jakiemuś lenistwu, że drobne niepowodzenia czy jakieś przykre wiadomości mogą Was wytrącać łatwo z równowagi i być może wówczas łatwo się poddajecie i marnujecie wówczas tą energię, która jest Wam dana.
Tu jest też czasami takie niewywiązywanie się do końca ze swoich zobowiązań, czy niesłuchanie też jakichś autorytetów w danej dziedzinie na jakiś temat, przekonanie, że jakoś to wszystko będzie, tak? Więc przede wszystkim pokazane tu jest marnowanie swojej energii, niechęć do pójścia naprzód lub do tworzenia czegoś, szybkie wycofywanie się z różnych pomysłów czy z różnych projektów. Co robicie źle? Mamy kartę świat. Karta może mówić o tym, że zbyt szybko próbujecie zakańczać. Pokrywa się w zasadzie z tą kartą giermka monet, więc szybko być może wycofujecie się z jakichś projektów, z jakichś postanowień, które wspólnie ustanawiacie z partnerem. Może nie dokończacie wielu projektów. Może tu być karta, że często zatrzymujecie się w miejscu, nie robicie kroku naprzód w kierunku realizacji jakichś wspólnych celów. Tu może być też niedostosowanie się do jakichś nowych rzeczy, warunków, które się pojawiają na waszej drodze i to może stwarzać dla was jakieś problemy. To natomiast te wszystkie przeszkody powinny jednak was pobudzać do działań, żeby iść w kierunku wyznaczonych wcześniej swoich celów. Co natomiast robicie dobrze? Mamy dwójkę kielichów. Karta mówi o tym, że macie bardzo dobrą komunikację z partnerem, lubicie rozmawiać, lubicie spędzać ze sobą dużo czasu, wiele rzeczy robicie wspólnie również. Są tu pokazane wyznania miłosne, też takie dużo flirtu, zabawy, różne niespodzianki. Wprowadzanie nastroju zakochania się w związku. To jest na plus, jeśli chodzi o tą relację. Co w tej chwili się dzieje, w jakim punkcie jesteście? W tej chwili być może jesteście troszeczkę wycofani w tej relacji, ale jest to, oznacza jakąś zmianę, która przed wami stoi i być może jest to jakaś poważna zmiana w waszym życiu i potrzebujecie zastanowić się dogłębnie, co w tej sytuacji zrobić, co będzie najważniejsze, w jakim kierunku pójść, co należałoby odrzucić albo przyjąć. I to jest taka samotność z wyboru. Nie należy się bać tej samotności w pustelniku, bo ona jest bardzo lecznicza. Tu jest czas na to, żeby przewartościować
dotychczasowe wyobrażenia związane z relacją, albo żeby zorientować się, jaką rolę pełnimy w tym związku. I krok po kroku macie możliwość dojścia do sedna jakiegoś problemu, z którym możecie się w tej chwili borykać. To jest takie uwolnienie się chwilowe z zamętu życia, ale także przekonanie wasze, że ten krok jest słuszny i potrzebny dla was na ten moment. Karta równocześnie mówi, że na ten moment macie dobre porozumienie z partnerem oraz właściwe rozpoznanie potrzeb w istniejącym związku. On równocześnie może oznaczać takie szczęśliwy okres samotności we dwoje, kiedy dwie osoby są obok siebie, ale jednocześnie wiedzą, że w każdej chwili jeden na drugiego może liczyć. To jest taka dojrzała miłość, dużo jest w tym cierpliwości i gotowości okazania pomocy drugiemu człowiekowi. Z kart wyroczni wyszło nam karta zasługujesz na miłość. Pamiętaj, że jesteś kochany. Karta mówi o tym, że możesz być pewien, że zasługujesz na prawdziwą miłość i że jesteś w naturalny sposób osobą kochaną i kochającą również innych. I masz prawo do tego, żeby być traktowanym z życzliwością, z szacunkiem przez każdą osobę w swoim życiu. A jeżeli do tej pory miałeś jakieś trudne doświadczenia życiowe, albo obwiniałeś się, albo czułeś, że nie jesteś godny na to, żeby otrzymywać te uczucia, to ta karta jest gwarancją na to, że zasługujesz na miłość. I to tyle dla grupy numer 2. Dziękuję Wam serdecznie za to czytanie. Jeżeli Wam się podobało, to proszę o łapki w górę. Również zachęcam do pozostawienia komentarza pod filmem. Dziękuję bardzo.